I zaczęło się zbliżanie różnych środowisk. Dla nas taką przełomową rolę odegrała książka Bogdana Cywińskiego Rodowody Niepokornych, bo myśmy dzięki niej nagle odkryli wśród chrześcijan ludzi nam niesłychanie bliskich ideowo. Właśnie w tej niepokorności, w tej dążeniu do wolności, w walce o wolność. Dla nas to było wielkie przeżycie i niesłychanie doniosłe takie dyskusje wierzących i niewierzących się odbywały. Myślę, że dla nas zasadnicze, jak myślę, to co jest tu w tym wszystkim zasadnicze, to czegośmy tam szukali, tośmy tam znaleźli, bez względu na to, kto z nas się nawrócił, a kto z nas się nie nawrócił. Że normy moralne nie mogą być relatywne, bo to, co się zdarzyło co było nieprawym dzieckiem lewicy, ten cały stalinizm. Nieprawym, ale dzieckiem. Ja mówię zawsze, że jest sporo prawdy w tym dowcipie, że na grobie Stalina w Moskwie będzie napis, tak mówiono wtedy, tu leżą odsetki od kapitału Marksa. I jakby tym, co należało w tym miejscu znaleźć, bo jest podstawowe pytanie, bez względu na to, co jakiekolwiek działanie z tych prometejskich motywów podejmujesz, czy ono cię nie doprowadzi do zbrodni. Gdyż jak napisałem w którymś swoim tekście, dużo więcej zła popełniono z prometejskich motywów niż z takiego małego, ciasnego egoizmu. Jeśli popełniłem w życiu zło, którego się wstydzę, a popełniłem, to popełniłem je przecież z żarliwej ideowości, która mnie do tego komunizmu zaprowadziła. Więc człowiek, który podejmuje działanie z prometejskich motywów, ideowe działanie, w którym się odwołuje do dobra społecznego, musi zadać takie pytanie. A co ma mnie bronić przed możliwością popełnienia zbrodni? Chcę powiedzieć, że to, że dziś lewica takie pytanie stawia, jest jej olbrzymią siłą i bardzo się boję o tych wszystkich prawicowych kolegów, którym się zdaje, że są na to impregnowani. No ale zarazem to lewica potrzebowała bo jedyną odpowiedzią na to jest transcendencja norm moralnych. Jedyną odpowiedzią jest. I tą odpowiedź właśnie dzięki chrześcijaństwu, dzięki naszym przyjaciołom katolikom, żeśmy znaleźli wtedy. No poza tym, rewidując swoje myślowe tradycje, ideowe tradycje, potrzebowaliśmy patrzeć na inne. I to jest dla pluralizmu niesłychanie doniosła sprawa. Jak mówię, myśmy do tego, że niezbędny jest pluralizm, doszli koło 59 roku. Ale było to dla nas czysto techniczna kwestia. Dopiero pluralizm daje możliwość demokracji, wolności i liberalizmu. I liberalnych stosunków. Maksimum wolności jednostce i maksimum demokracji. Bez pluralizmu jest niemożliwe. A dzięki tamtych zbliżeniom postaw z różnymi grupami, z którymi później żeśmy niektórymi się porozchodzili, zrozumieliśmy, jak niezbędne dla życia społecznego są wszystkie kierunki. Że to nie jest tak, że toleruję poglądy innego, bo jestem tolerancyjny. Ale to jest tak, że racje w społeczeństwie są podzielone i każdy nurt ideowy niesie jakąś część racji i tylko ich współistnienie, współdziałanie w konflikcie, w walkach daje demokrację. No, ponadto to niesłychanie doniosłe, te dyskusje i spotkania 71 roku, które pozwoliły spotkać się różnym grupom ludzi, podłożyły podwaliny pod możliwość wspólnej akcji inteligencji w obliczu wydarzeń w 76 roku.